Dzień dobry, nazywam się Kamil Dębski i chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek Loando Podcast. W naszym cyklu audycji przedstawiamy sylwetki pracowników firmy oraz odsłaniamy kulisy pracy w największej fintechowej grupie w Polsce. Dziś moim gościem w studiu jest Michalina Maruszewska, Head of International w grupie Loando. Dzień dobry. Cześć. W naszej firmie zajmujesz stanowisko Head of International. Czy możesz pokrótce opowiedzieć, jakie pełnisz obowiązki? Jasne. W grupie Loando zajmuję się wszystkimi działaniami na rynkach zagranicznych, czyli na wszystkich rynkach, które nie są Polską. W tej chwili działamy na 5 rynkach europejskich, ale planujemy dodawać kolejne. No i zajmuję się wszystkim od administracji poprzez budowanie zespołu, ale przede wszystkim koncentruję się na działaniach biznesowych, czyli z jednej strony koncentruję się na tym, żeby pozyskiwać nowych klientów, nowych reklamodawców, a z drugiej, żeby zapewniać tym reklamodawcom odpowiednie formaty promocji. I tutaj są zarówno nasze wewnętrzne powierzchnie, jak i zewnętrzne sieci czy wydawcy, z którymi pracujemy. A powiedz, jak przebiega proces ekspansji zagranicznej? Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? To tak jak wspominałam, ten proces ma takie dwie główne osie, czyli z jednej strony pracujemy z klientami z branży finansowej. Podobnie jak w Polsce koncentrujemy się na tego typu klientach, na firmach, które udzielają pożyczek. Oczywiście ci klienci, którzy znają nas już z Polski, wiedzą, na co nas stać i łatwo przekonać ich do współpracy na innych rynkach, ale do naszego portfolio też chcemy włączać firmy lokalne i z nimi również pracować, a z drugiej strony tym reklamodawcom zapewniamy źródła ruchu. I są to zarówno źródła ruchu in-house, czyli mamy nasze własne bazy klientów potencjalnie zainteresowanych tymi produktami, budujemy nasze własne serwisy, działamy w obszarach SEO, czy robimy kampanię SEM, ale poza tym jak gdyby nawiązujemy współpracę też z zewnętrznymi wydawcami i sieciami. Chciałbym poruszyć w nieco szerszym kontekście kwestię nawiązywania współpracy z zagranicznymi wydawcami i sieciami afiliacyjnymi. Powiesz coś o tym procesie? Jak to wygląda? Więc współpraca z zewnętrznymi źródłami ruchu przebiega za pomocą naszej sieci afiliacyjnej Affiliate44. Jeśli chodzi o wydawców, to są to oczywiście indywidualni właściciele stron internetowych czy portali lub baz klientów zainteresowanych tą tematyką finansową. Skala takich działań z wydawcami często jest nieco mniejsza niż w przypadku sieci, ale zazwyczaj są to powierzchnie dużo bardziej stargetowane i dopasowane do naszych produktów, więc jakość tych potencjalnych klientów końcowych zazwyczaj jest większa, czy są wyższe współczynniki konwersji. Natomiast jeżeli chodzi o sieci afiliacyjne, no to są to miejsca, które skupiają takich wydawców i dla nas współpraca z innymi sieciami afiliacyjnymi zazwyczaj odbywa się w obszarze sieci, które mają albo podobny profil klienta końcowego, albo które pracują z podobnym profilem produktów, z pokrewnymi produktami. I tutaj łatwiej jest bardzo szybko wypracować skalę takich działań. Ciekawi mnie też takie porównanie, gdybyś miała porównać pozyskiwanie klientów takich jak firmy pożyczkowe z rynków zagranicznych, a nawiązywanie współpracy z wydawcami czy sieciami afiliacyjnymi. Który proces jest trudniejszy, wymaga więcej nakładów, więcej pracy? No są to dwa różne modele współpracy. Ja myślę, że prościej gdzieś jest pracować z tymi sieciami afiliacyjnymi, bo wszyscy mówimy jednym językiem, znamy te mechanizmy czy przebieg procesu integracji, nawiązania współpracy. A jeśli chodzi o wydawców indywidualnych, jeśli to jest jakiś większy, ważny wydawca, no to automatycznie więcej reklamodawców czy sieci konkuruje o to, żeby korzystać z jego powierzchni reklamowych czy mieć go w swoim portfolio, więc myślę, że to drugie będzie większym wyzwaniem. Zajmujesz się rozwojem Loando Group na rynkach zagranicznych, jednak jeden z nich powinien być dla Ciebie szczególny. Mówiąc to, mam na myśli Hiszpanię, w której spędziłaś kilka lat.
Czym się tam zajmowałaś? Tak, w Hiszpanii miałam przyjemność spędzić prawie 10 lat swojego życia. Wyjechałam tam po liceum, skończyłam tam studia i tam też zaczynałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, czyli jakieś praktyki i pierwsze prace, gdzie zajmowałam się marketingiem online, czyli komunikacją międzynarodową, działaniami SEM i działaniami SEO. Na przestrzeni tych, jak powiedziałaś, 10 lat z pewnością udało Ci się poszerzyć wiedzę na temat kultury, zwyczajów i sposobu bycia Hiszpanów. Czy to wszystko powoduje, że teraz jest Ci łatwiej rozwijać ten rynek? No myślę, że to zdecydowanie pomaga, bo fajnie móc się komunikować i rozmawiać o biznesach w ich własnym języku, ale też dużo prościej jest weryfikować to, co my robimy, czyli śledzić jakieś trendy albo treści, które tworzymy na potrzeby naszych własnych serwisów. No jest dużo prościej móc sobie na to spojrzeć bezpośrednio po hiszpańsku. Loando oprócz rynku hiszpańskiego działa jeszcze w kilku innych krajach. Czy mogłaby się wymienić? Pewnie. Działamy w Rosji, na Ukrainie, w Czechach, w Rumunii i w Hiszpanii, ale to dopiero początek. Interesuje mnie, który ze wskazanych przez Ciebie rynków jest najbardziej wymagający. Każdy z tych rynków jest trochę inny i ma trochę inne wyzwania i te trudności, powiedziałabym, że zmieniają się dynamicznie, czyli czasem jest to kwestia jakichś spraw administracyjnych i tutaj na przykład z Rosją jako z krajem, który nie jest w Unii Europejskiej, czasem są pewne wyzwania, czasem to są jakieś kwestie prawne, które regulują aktywność naszych klientów, reklamodawców na danym rynku. Czasem wynika to z jakiejś struktury czy nasycenia dojrzałości rynku. W każdym bądź razie, mając kilka takich rynków w portfolio, myślę, że nigdy mi się nie będzie nudziło. Czy możesz powiedzieć, co łączy i odróżnia rynki, na których Loando prowadzi swoją działalność? Myślę, że przez ten charakter produktów, który my promujemy, to te rynki, albo w zasadzie sektor tych rynków, po których się poruszamy, nie jest aż tak jakoś diametralnie różny. Bardziej to, co może je odróżniać, to na przykład stopień regulacji aktywności pożyczkodawców na tych różnych rynkach. Czyli Hiszpania jest na przykład jednym z ostatnich rynków w Unii Europejskiej, gdzie te regulacje są bardzo małe i na przykład ustawa na temat pożyczek jest bodajże z 1908 roku. Jeśli chodzi o, Rosję, to tutaj na przykład mamy zupełnie inne zasady też świadczenia usług internetowych we współpracy z Unią Europejską, więc jakoś ciężko wskazać jedno słowo, które mogłoby odróżniać te rynki. Niedawno wróciłaś z Barcelony, gdzie odbyła się konferencja Affiliate World Europe. W jakim celu pojawiłaś się na tym wydarzeniu? Przede wszystkim Barcelona, czyli fajnie było móc reprezentować Loando i Affiliate 44 w Hiszpanii, która jest dla nas teraz jednym z takich priorytetów, ale poza tym też wiedziałam, że tam na pewno znajdziemy potencjalnych dostawców ruchu nie tylko na potrzeby naszych kampanii hiszpańskich, ale też na inne rynki, na których działamy. Czy podczas tego wydarzenia udało Ci się zrealizować plany, jakie sobie założyłaś przed wyjazdem? Myślę, że tak. Wróciliśmy ze stosikiem obiecujących wizytówek. Gdzieś tam jesteśmy już na etapie podpisywania pierwszych umów, pierwszych integracji i myślę, że korzyści czy efekty tej konferencji będą widoczne nie tylko w rezultatach tych rynków zagranicznych, ale udało się też pozyskać jakieś źródła ruchu, na przykład na Polskę, więc myślę, że tak. Wiem, że na przestrzeni lat zawodowej kariery byłaś na kilku zagranicznych konferencjach o tematyce afiliacyjnej. Możesz coś o nich krótko powiedzieć? Jasne. Jeśli chodzi o Affiliate World, to byłam trzeci raz na tym wydarzeniu. Wcześniej było ono organizowane w Berlinie, potem zostało przeniesione do Barcelony. Jeśli chodzi o Europę, to innym wydarzeniem są takie duże targi technologiczne, mediowe Demexco, organizowane co roku w Kolonii. Poza Europą zdarzało mi się być na przykład na Mobile Summit w Tel Awiwie, czy na Affiliate Summit East i West organizowanych w Nowym Jorku i w Las Vegas.
I jak na tle tych wydarzeń wypadło Affiliate World Europe w Barcelonie tegoroczne, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym? Moim zdaniem Affiliate World wypada bardzo dobrze, stąd też zasugerowałam, żeby się tam pojawić jako Loando. Do tej pory jak gdyby zawsze udało mi się nawiązać obiecujące relacje biznesowe, które przełożyły się na realne efekty, więc myślę, że to jest taka jedna z najbardziej wartościowych imprez afiliacyjnych w Europie. A czy masz w planach kolejne zagraniczne konferencje? Tak, teraz na początku października wybieramy się w przeciwnym kierunku do Barcelony, czyli ze względu na naszą obecność w Rosji i na Ukrainie wybieramy się na Kyiv Affiliate Conference. To jest nowe wydarzenie na mapie, ale myślę, że przez tą naszą aktywność w tym regionie Europy fajnie tam być i zapowiada się interesująco. Powiedz, z jakich celów, które do tej pory zrealizowałaś w Loando, czerpiesz największą satysfakcję? Ja myślę, że to jeszcze troszkę za wcześnie na chwalenie się jakimiś dużymi sukcesami, za krótko tu jestem, ale na przykład już wspomniany udział w konferencji w Barcelonie, czyli cieszę się, że zaczynam pokazywać się jako Loando i jako Affiliate 44 na arenie międzynarodowej. Mamy gdzieś za sobą pierwsze sukcesy rekrutacyjne, czyli udało się zrekrutować do zespołu hiszpańskiego Nicole, która będzie tworzyła treści na serwisy hiszpańskojęzyczne. Same wyniki biznesowe też na razie są obiecujące, czyli chociażby z serwisu Loando S udało nam się podwoić rezultaty, więc coś tam już się powoli udaje. Na koniec naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać, na jakich wyzwaniach będziesz się skupiać w najbliższych miesiącach? Jeżeli chodzi o ekspansję międzynarodową Loando Group, to nie chcemy poprzestawać na Europie i takim nowym kierunkiem będzie LATAM, a konkretnie Meksyk, czyli już niebawem powinna pojawić się nasza porównywarka w wersji meksykańskiej, a potencjalnie będziemy dodawać kolejne rynki z tego regionu. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Chciałem również podziękować słuchaczom za poświęcony czas i zachęcam do śledzenia naszego profilu na LinkedInie oraz zasubskrybowania kanału na YouTube. Do usłyszenia.